Okej, jestem. Witam serdecznie. Staram się nie zjechać do morza. Witam serdecznie po prawie roku chyba. Nie było mnie tyle czasu, różne powody. Troszkę motywacji, troszkę się działo. No ale jestem. Jest godzina 6:30, coś koło tego. Rano. Za mną most kolejowy, Forth Rail Bridge. Aż grzech, że nie byłem tu wcześniej. Po tylu latach mieszkania myślałem, że wybiorę się tu, zawsze to było na liście czegoś do zrobienia, jednak z jednych czy innych powodów nigdy się nie udawało. No i po takiej przerwie pomyślałem, że dobrze by od tego zacząć. Niestety pogoda, jak to zwykle bywa, nie do końca dopisała. Miał być wschód słońca, wschodu słońca nie widać, wszystko za chmurami, więc będę musiał coś wymyślić. Inna sprawa, że nie wiem, czy to widać, zaraz obrócę. Nie wiem, na ile to będzie widać, ale tam za tym mostem są kolejne dwa mosty, które jeden z nich od zawsze był, drugi jest od wielu lat, ale jakoś nie liczyłem, że z tej perspektywy, której chciałem zrobić, będzie je tak mocno widać. Więc kolejna rzecz, którą będzie trzeba obejść i sobie z nią poradzić. Biorąc pod uwagę, że nie ma słońca, chmurki, szaro, to prawdopodobnie będę chciał się nastawić na czarno-białe. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Spróbuję coś z tej strony, pójdę na drugą stronę mostu, spróbuję coś w tą stronę i zobaczymy, jak to zwykle bywa. Będę się odzywał. Hej. No dobra. Skończyło się, jak się skończyło, czyli mimo że gumowce były, te gumowce nabrały troszkę wody. Tak jak wspominałem, glony są po śliskiej stronie. Teraz już to na pewno wiem. Spróbuję zminimalizować straty i chociaż nie chodzić w pełnych butach. I jeszcze zanim nacisnąłem migawkę. Pomysł na zdjęcie, mniej więcej to, co widać na ekranie. Tutaj tą skałkę próbuję złapać tak, żeby była w pierwszym planie. Większość tego mostu będzie, powiedzmy, w tych 2/3 zdjęcia. Samo zdjęcie będzie odrobinkę szersze, nie tak szeroko, jak tutaj pokazuję. No i tyle. Próbowałem na krótką ekspozycję, ale nie jest to zbyt atrakcyjne, więc żeby dodać jakiegoś interesującego elementu, spróbuję długą ekspozycję, rozmarzę trochę, pewnie około 1-2 minut i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Histogram ułożę oczywiście na środku. Nie powinno być z tym problemów, nie ma żadnych wielkich cieni albo mocnego światła, więc zobaczymy. Czego się nie do końca spodziewałem, to że słońce wyjdzie, więc z tamtej strony już trudno. Oświetliło most ładnie, ale no cóż, nastawiłem się na inny klimat, ponieważ słońca nie było i takie zdjęcia zrobiłem. Tam już nie wracam, nie biegnę, teraz pomysł jest inny.
pewnie widzieliście przed chwilą, sądziłem, że nie dam rady tu wejść, ponieważ to jest przystań, gdzie ja tu spróbuję, to jest przystań dla łodzi ratunkowych. Tabliczki są wszędzie, że nie wolno wchodzić. No więc sądziłem, że nie wolno. I jeden z pracowników wychodzi, więc go zapytałem, powiedział, że bez problemu można śmiało wchodzić, robić zdjęcia. No i pomysł jest taki, że wzdłuż tego molo są takie cumownicze słupki, pachołki, fajne, żółte. I woda tutaj ciągle przychodzi i odchodzi, drobne fale tworzy. Więc mimo, że ta strona nie jest oświetlona, to jednak tam ta kratownica cała troszkę łapie światła. I spróbuję złapać te pachołki z falą w jakiś fajny sposób. To będzie w sumie pierwszy plan i to będzie ta część zdjęcia, na którym coś się będzie działo. Reszta to tylko to. Dobra, zobaczymy, nie chcę przedłużać. Ustawię aparat i zobaczymy, co z tego wyjdzie. To, o co chodziło, skupiłem się, tak jak powiedziałem, tutaj na tych dwóch takich pachołkach. One są tutaj. Fajnie wychodzą z wody i chowają się pod wodę, więc to powinno fajnie wyglądać. Cały most to już takie tło i liczyłem, że tutaj uda mi się coś złapać na pierwszym planie. Więc po kolei co robię? Ustawiłem głębię ostrości tak, żeby wszystko było stosunkowo ostre, czyli f8. No tego nie widać. Zobaczmy. Jest 8 ustawiona, więc f8. Dopasowałem prędkość migawki w taki sposób, aby histogram, czyli tutaj, było po środku. Spójrzcie, jak przesunę za długie naświetlanie, wszystko przesuwa się w prawo, jest prześwietlone całe zdjęcie. Jeśli za krótki czas naświetlania zrobię, zdjęcie jest za ciemne, wszystko jest po lewym, podświetla mi te cienie, których już nie odzyskam prawdopodobnie. Więc histogram ustawiam na środek. Tak, żeby ani cienie, ani światła nie były przycięte. ISO 100, ostrość ustawiłem na ten słupek drugi, ale sprawdziłem też cegłę na moście. Więc naświetlenie wychodzi 1/20. Ustawię filtr polaryzacyjny w taki sposób, aby był tak, jak lubię. Czyli przyciemniony pierwszy plan. I pamiętamy, pokazało mi 1/20 sekundy, tak? A więc teraz przykręcam filtr. W tym przypadku, dobre pytanie, w tym przypadku 6. Przykręciłem film 6. Zmieniam na pilota. Filtr dla filtra 6. 1/20 sekundy. Wychodzą 4 sekundy. To nawet nie potrzebuję filtra, znaczy nawet nie potrzebuję pilota. Ustawiam 4 sekundy. Z doświadczenia wiem, że troszkę więcej mi się przyda. Ustawiam 6 sekund. 2-sekundowy timer i lecimy. W tym przypadku trzeba liczyć, że akurat fale na pierwszym planie fajnie się ułożą i coś z tego ciekawego wyjdzie. Oglądamy zdjęcie i zaraz pokażę je na dużym ekranie. Trzeba się zebrać i śmigamy.
Woda się ogrzała i nawet było przyjemnie. Chociaż mimo wszystko trochę za dużo. Staram się mówić w miarę cicho, bo obok mnie tutaj są 2 campervany. Więc pewnie jeszcze śpią. Mam nadzieję, że zdjęcia się podobały. W razie jakichś pytań, możesz śmiało pisać komentarz. Na pewno odpowiem. A póki co będę następnego razu. No dobra, wszystko zrobione. Ostatni kawy. I można lecieć. A następny raz spróbujemy więcej przyjechać. Przede wszystkim za miejsce parkingowe. Dzięki, Marcin. Ty masz trochę lepsze tereny do fotografowania ostatnimi czasy. Ale jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Do zobaczenia. Dzięki.